i zaczynamy dzień od wejścia do bakery po cynamonki. Tym razem jest tutaj duży, olbrzymi tłum, ale staniemy sobie w kolejce, no bo obowiązkowo w miejscowości A czy O obowiązkowo trzeba przyjść po cynamonki. Zobaczcie, dziś jest kolejka niemiłosierna. Ostatnio jak w deszczu żeśmy tutaj byli, to w ogóle nie było nikogo, prawda? Cardamon, cynamon, czekolada. That's all? And coffee too. Jest? Czy mamy problem ze znalezieniem miejsca i teraz będziemy wybierać, ale to co, idziemy, tam są chyba zajęte. No co wybieraj, no to trzeba gdzieś usiąść, tak? No i dotarliśmy na cynamonki z kardamonem, a tutaj jest, te jeszcze nie znam, chyba jest z czekoladą, bo tak żeśmy brali. No i oczywiście kawa. Już Wam opowiadam historię, jak to się stało, że wylądowaliśmy w miejscowości A, O czy U, zwał jak zwał. Różne wymowy tutaj są tego. Spaliśmy w Rejne, wiecie w którym miejscu, w takim przyjemnym. Spaliśmy na takim parkingu, znaczy tak, przyjechaliśmy, tak, był płatny parking z jednej strony, camper park, który był cały załadowany z drugiej strony, no i taka darmowa miejscówka w cudzysłowie, w której nikt nie stał. Trochę mnie dziwiło, że na Lofotach jest darmowa miejscówka, w której nikt nie śpi, a są takie miejsca okupowane. No ale dobra, no siedzieliśmy sobie gdzieś tak do drugiej w nocy, jak to zawsze tu się siedzi, no bo to słońce, jak wiecie, jest strasznie mylne. Przepiękna pogoda, ciepło wieczorem, nocka na 20 stopni, więc żeśmy sobie tak siedzieli. Poszliśmy spać i słuchajcie, 7:20 z zegarkiem w ręku. Słyszymy takie stukanie do drzwi. Oczywiście to wiadomo, no człowiek w tym momencie staje na równe nogi. W jakieś tam 2,5 minuty byliśmy, że tak powiem, zorganizowani w kamperze, czyli tak, ubrani, łóżko poskładane, pościelone, gotowi do wyjazdu. Ja przez okno, że tak powiem, zaglądam, no i stoi taki dziwny samochód, takie jakieś oznaczenia. Mówię, kurczę, policja, no dobra, no ale no jakoś dziwnie mandatu nie powinniśmy dostać, bo tam nie było żadnych znaków typu zakaz, że tak powiem, zatrzymywania się, nocowania i w ogóle nie było nic takiego. No to sprawa jest trochę dziwna. No ale dobra, wysiadam i stoi taki pracownik, typowy pracownik portowy i mówi coś tam do mnie po norwesku, miło uśmiechnięty, żebyśmy prawdopodobnie żebyśmy stąd pojechali. Ja mówię ok. No i tak wsiadam do samochodu, odpalam samochód, a on nawet mi macha ręką na pożegnanie, uśmiechnięty. Czyli, że tak powiem, było to z jego strony taka prośba, nie możecie tutaj stać, musicie się przemieścić. No tak to przetłumaczyłem w związku z tym, jak wyglądała w ogóle ta cała rozmowa. No i słuchajcie, teraz tak, my wyjeżdżamy z tej miejscówki, a że przy tej miejscówce dosłownie 10 metrów od naszego noclegu było miejsce serwisu, to mówimy tak, no to dobra, zrobimy sobie serwis i w tym momencie już sobie pojedziemy do miejscowości A, O, Y, zwał jak zwał. Zajeżdżamy na ten serwis, zaczynam tankować i słuchajcie, odwracam się i wpływa olbrzymi kruz w to miejsce, w którym my stoimy. I teraz ja już widzę tą całą wizję, że jak facet by nas nie obudził, to ci wszyscy pasażerowie ze statku by przełazili, że tak powiem, dookoła pęka, wyjeżdżając na miasto. Autokary, taksi, wszystko by tamten. Myśmy po prostu stali na terminalu, gdzie statki pasażerskie, że tak powiem, cruzy przypływają. I akurat w dniu dzisiejszym mieliśmy tego fantastycznego farta, że przeżyliśmy taką fajną przygodę, jak on wpływa, a my musimy robić dzidę z tej miejscówki. Ale powiem Wam tak, zrobiło to fantastyczne wrażenie, bo wiadomo, adrenalina z rana była tak wielka, że nawet kawy nie potrzebowaliśmy w tym momencie, żeby wstać, bo to po prostu to stukanie już spowodowało, że pierwsza kawa została wypita w tym momencie, a potem już
cała ta otoczka. Więc po zrobieniu serwisu przyjechaliśmy sobie tutaj na cynamonki. Oczywiście o tej porze, a jest godzina w tym momencie 10:30. Jak widzicie, cała masa ludzi tutaj jest. Wzięliśmy sobie cynamonki i jeszcze taki mały, drobny spacerek po tej miejscowości. No bo jak każda miejscowość na Lofotach jest cudna. Tak, jest cudna. Tędy chodźmy tym razem. My jesteśmy już na tym ostatnim punkcie widokowym. Tutaj na samym końcu, gdzie wszyscy siedzą wieczorkiem. Dużo osób tutaj siedzi sobie wieczorkami i obserwuje zachód słońca za tą górkę. Tak? Dla nas to jest takie szczególne miejsce, dlatego że stąd, z tego punktu, żeśmy zaczęli Lofoty i można powiedzieć właśnie, że je na tym punkcie kończymy. Jak żeśmy wysiedli w Moskanes, to przyjechaliśmy do miejscowości A, jak wiecie. Tu żeśmy spali na tym parkingu, na którym teraz jesteśmy. Potem już żeśmy ruszyli na podbój Lofot. No i w tym momencie można powiedzieć, że właśnie wbieramy się w drogę powrotną do domu. Zobaczymy, ile będziemy wracać i którą drogą w ogóle będziemy wracać, bo planów mamy bardzo dużo. Jesteśmy w Trondheim, ale już Wam mówię, jak wygląda sytuacja i co tu robimy. Można powiedzieć, że Benek stoi tutaj na parkingu w samym centrum. Łatwo znaleźć lokalizację. Ojejku, pod słońce teraz jest. Tu jest hotel Clarion i my teraz idziemy na podbój Trondheim. Już Wam mówię, co się wydarzyło do tej pory. Wczoraj żeśmy zaczęli powrót na Lofotach robić. Spóźniliśmy się na prom. Kolejki są duże. Musicie wiedzieć, że mimo tego, że jest 6 promów dziennie, to naprawdę w sezonie, bo jak jest teraz szczyt sezonu, to jest bardzo dużo oczekujących na prom. No i dobra, na ten pierwszy żeśmy nie zdążyli. Drugim żeśmy, że tak powiem, przypłynęli do Buda. Z tego co pamiętam, prom kosztował 200 zł. Ręka? 210 dokładnie prom kosztował. I teraz uwaga, jest ważne długość do 6 metrów. Tanio płacicie, ale powyżej 6 metrów bodajże chyba Wam 100 doliczają albo i lepiej. Także te powyżej 6 metrów, bo jest do 6 metrów i powyżej 6 metrów. I można powiedzieć, że z Buda od razu było dosyć późno. Przejechaliśmy takie 150 km po Circle Arctic, czyli tam, gdzie żeśmy już wcześniej byli i tam żeśmy sobie przenocowali po to, żeby właśnie być w połowie drogi do Tromsø. I dzisiaj cały dzień żeśmy jechali, to znaczy 10 godzin żeśmy jechali do Trondheim i to było jakieś 550 km. Dlaczego tak długo? Dlaczego ty się znowu śmiejesz? 550 km jechaliśmy prawie w 10 godzin, ale żeby nie było, to z 2 godziny po drodze było w sumie odpoczynku, 8 godzin czystej drogi. W Norwegii maksymalna prędkość dopuszczalna to jest 90 i to chyba na autostradzie, a normalnie jest po 70 na tych za miastem, w mieście jest 50 lub 30. Przez Norwegię tak powoli się jeździ, że to się nie da w ogóle opisać. To jest po prostu ślimaczy tryb życia. No ale można powiedzieć, że to trochę pasuje, bo mega widokowa. To są po prostu największe Bieszczady świata. To jest po prostu jeden wielki widok. Żeśmy sobie zaczęli od bardzo fajnej dzielnicy, gdzie są same knajpki, same restauracje. Byliśmy, jak jechaliśmy na Lofoty. I już mówię, jak jest. Byliśmy tu w pochmurny, brzydki dzień. Że tak powiem, nie było deszczowo, ale było, że tak powiem, brzydko. Byliśmy o tej samej porze, można powiedzieć, ale było ciemno i paskudnie. Dlatego w drodze powrotnej postanowiliśmy odwiedzić to miasteczko jeszcze raz. Tym bardziej, że ono jest po prostu na naszej drodze, tak? Warte jest odwiedzenia, do posiedzenia i pochillowania. Idziemy tędy. Druga rzecz jest taka, że z racji tego, że dzisiaj cały dzień w samochodzie, no to obowiązkowo trzeba zrobić te 10 000 kroków, które pan doktor zadał Adriance. A ja tak dla towarzystwa tutaj chodzę. Jako młody Bóg nie mam takich potrzeb. Dla towarzystwa, że tak powiem, żeby dotrzymać, sama nie chodziła, tylko żebyśmy chodzili razem. Ale to chociaż jak idziesz ze mną, to może nie gadaj, to chciała kontemplować ten wysiłek włożony w te 10 000 kroków, a ty cały czas idziesz i gadasz. No ale nie ja, ze mną. no, I nie ze mną. ja gadam do naszych widzów, naszych
Oj, biało, biało, czerwono, czerwono, Tak, to jest, że biało. tak powiem, O, taki, jak ładnie. jak to jest, jak to się mówi? Nie wiem, co chcesz O, powiedzieć? Ty, no teraz to No takie i co teraz? zapomniałem języka. Jesteśmy patriotycznie ubrani dzisiaj, to znaczy razem tworzymy patriotów, osobno już nie, czyli musimy chodzić razem, żebyśmy byli jak flaga. Idziemy w kierunku teraz Starego Miasta, danych takich, które żeśmy wyczytali. To Trondheim był kiedyś stolicą Norwegii, to jest chyba jednym z najstarszych miast norweskich. No i kiedyś to było tak, co widać po tych nowych budynkach po prawej i po lewej stronie. Pokażę Wam tutaj taką bardzo fajną knajpkę. Zobaczcie, chyba tam wcześniej statki w tym miejscu musieli remontować, a teraz z tego knajpkę zrobili. Genialny, fantastyczny pomysł. No, straszny, fajny to klimat w ogóle robi. Może tam pójdziemy na kawkę. Zobaczymy. Na razie pochodzimy, a potem gdzieś tam przysiądziemy. No i teraz idziemy sobie spacerkiem po Starym Mieście. No ale to ty, Ty masz ten, to, no ten to ty ustawiasz teraz, a ja idę za tobą. Ale fajny, zobaczcie jaka akcja. Nawet tak skrzyneczki pomalowali jak te domki. Fajnie to wygląda. Tu chyba była jakaś knajpka w środku potem jest. Dobra, jest piątek po południu, bo to też ważne. Gruba po południu, bo jest 20. Można powiedzieć, że jest pod wieczór. Zachodzi dzisiaj chyba o 24, z tego co kojarzę. Jesteśmy akurat w środku tej dzielnicy. Oni tu zaczęli prowadzić remont uliczki, ale ja Wam powiem, no knajpki bardzo mają fajne, więc Wy pewno jak przyjedziecie tutaj, no to już będzie po remoncie. Mają bardzo fajne te knajpki tutaj w mieście. Bardzo dużo jest takich właśnie lokalizacji jak ta. No i zobaczcie jak właśnie wygląda to stare miasteczko. Chillout mają tutaj bardzo fajny. A to co mi się w Norwegii najbardziej rzuciło, na Lofotach straszna cisza. Ja Wam to powtarzałem i teraz jak idziemy w tym miejscu, to jest taki gwar, o którym myśmy po prostu zapomnieli, że on istnieje. Że po prostu mogą być tak gwarne i głośne miejsca jak to, żeśmy się przyzwyczaili do tej ciszy z Lofotów, że jak żeśmy teraz przyjechali do miasta, to od razu taki szum i gwar miasta nas mocno uderzył po uszach. A Adrianka mnie tutaj ciągnie na Most Szczęścia, bo mówi, że jak przejdziemy razem tym mostem, to będziemy szczęśliwi. Tak, tutaj jest, idziemy. My już jesteśmy na Moście Szczęścia. Zaraz Wam go pokażę, bo pod światło to tak źle będzie widać, ale kurczę, naprawdę chodzimy te knajpeczki, oglądamy. A teraz Wam pokażę z drugiej strony na to miasto. Zobaczcie, naprawdę fajnie to wygląda. Można tu sobie usiąść i pochilloutować się. Nawet na moście są takie ławeczki, jak widzicie, żeby sobie siąść i oglądać ten wspaniały widok. No bo w sumie no, jest tak naprawdę na co popatrzeć. Teraz mamy taką złotą godzinę zachodu słońca. Pięknie to wygląda, tym bardziej, że jest bezchmurne niebo. Tak jak mówiłem poprzednim razem, jak żeśmy tu byli, podobało nam się to miasto bardzo, no ale ono nawet było wtedy takie humorzaste. I to jest właśnie ten Most Szczęścia. Nie wiem dlaczego się nazywa, przyznaję, nie mam bladego pojęcia, ale na taką ma nazwę. Ponoć jak się przez niego przechodzi, to się będzie... No, trzymaj mnie za rękę. Trzymaj mnie za rękę. Nie, za rękę trzymaj mnie. Tak. O, udało się, przeszliśmy. Ja Wam pokażę. Masz zdjęcie na dowód, że było za rękę, proszę. Czekaj, pokażę ten most. Z tej strony go lepiej widać, bo wiadomo, no, szliśmy pod słońce, to go w ogóle nie było widać, praktycznie zero. Tam jeszcze tą knajpkę. No, jakąś knajpkę na dzisiejszy wieczór sobie wybierzemy, żeby sobie gdzieś tam usiąść, spokojnie przychilloutować. Z Mostu Szczęścia idziemy tutaj na taką bardzo fajną miejscówkę, którą Google nam tu poleciło jako jedna z atrakcji. Taka kładka wysunięta. O, tutaj już ją będzie widać. Taka kładeczka wysunięta, z której się podziwia widoki o 20. Bardzo mało ludzi jest. Myśmy to już zobaczyli na Lofotach, żeśmy się na Lofotach nauczyli, że Lofotów się nie zwiedza do obiadu. Lofoty zwiedza się po obiedzie, a zwłaszcza po 17. Do 15, słuchajcie, te autokary zabijają wszystko. O, będzie zdjęcie. Zobaczcie.
Co, mam bliżej? No dobrze, proszę. Czekaj, schowam to. Zdjęcie mam zrobione, ręka mi zrobiła. No ogólnie to robi mi jedno zdjęcie na tydzień. No i chyba właśnie wyczerpałem ten limit w tym momencie. Zobaczcie, jak to fajnie wygląda. Warto przyjechać do Trondheim. Warto się po nim poszwendać. Klimacik jest fantastyczny, miło, przyjemno. Strasznie ciche miasto. Naprawdę strasznie ciche miasto. Z tej strony jest cicho. Teraz tutaj, bo tam jak żeśmy szli, to był gwar od knajp, olbrzymi gwar. Ale teraz tutaj, w tym miejscu nad wodą, cisza. Kładka panoramiczna zaliczona, a teraz takimi fajnymi schodkami idziemy do centrum, chyba bardziej do nowoczesnej części tego miasteczka. W sumie pokażę Wam tą kładkę z góry, jak fajnie wygląda. Oryginalna, prawda? No i przejście przez to, ja myślałem, że już idziemy w kierunku nowoczesnej części miasta, ale nie, to nie jest ta nowoczesna, dalej jest to stara. Okazuje się, że miasto Trondheim jest dużym miastem, takim nawet z dużym takim centrum wybudowanym, znaczy z dużym centrum, więc tu jest gdzie pochodzić. Jest gdzie walnąć 10 tysięcy kroka. Okazuje się, że nawet w Trondheim jest taki olbrzymi, wielki plac, można powiedzieć. Nie wiem, czy to ryneczek nazwać, czy nie, no ale plac jest przeolbrzymi. No i co jest takiego charakterystycznego? Już przesunę się bardziej w prawo. Tam na końcu placu jest taka ich najsłynniejsza katedra, gdzie byli koronowani wcześniejsi królowie norwescy. No tyle zdążyłem się dowiedzieć. A teraz gonię Adrankę, bo ona widzę, że idzie jak przecinak i nie ma dla mnie litości dzisiaj. No, przyszliśmy na taką fajną uliczkę z parasolkami, więc już wiecie, co się będzie działo. Sesja zdjęciowa parasolek właśnie będzie teraz trwała. Bardzo fajna uliczka, super to wygląda. A jeszcze, i żeby nie było, to z drugiej strony jest jeszcze więcej tego. No, z parasolek jeszcze żeśmy przyszli tutaj na most, żeby popodziwiać te domki, które tutaj widać. Tam w dali jest ten most szczęścia. O, a tutaj, że tak powiem, idziemy już, będziemy wracać do Bęka. Można powiedzieć, że kolejny spacerek przez Trondheim. Nadal nam się to miasteczko podoba. Utwierdziliśmy się, że naprawdę warto. Nasza laska na pontonie płynie. No nie wiem, właśnie też tak właśnie widzę, że tam jakiś ponton. Ona sama płynie faktycznie. A w ogóle, ty czekaj, tu jest taras widokowy. Patrz, jaki taras widokowy. O, ciekawe. Widok na marinę i tam właśnie na tą laskę, co na jakimś pontonie płynie, ale jest za daleko. A teraz dopiero zobaczyłem, że ten cały budynek to jest Radisson Blu. O, no nieźle to zrobili, bo to jest nowo wybudowali w tym starym stylu. Udało nam się przejść do tej knajpy, ale od tyłu, tak, żeby to zobaczyć. Tylko ja z tej strony to pokażę, bo tam słoneczko świeci. Normalnie genialnie to wygląda. Genialna knajpa. Słuchajcie, gdybyśmy nie musieli dzisiaj już jechać o tej porze, bo już jest po 9, to naprawdę siedzielibyśmy w tej knajpie na piwku. Żeśmy szli w drugą stronę, ta knajpa cała, którą tu widzicie, była cała pusta, a teraz jest cała zajęta, a nas nie było z godziny, no może półtora, ten spacerek nam cały zajął. Czyli można powiedzieć, że oni też po 9 wieczór wychodzą, że tak powiem, na miasto. Finałowa już panorama i z Adrianką lecimy do kampera, ale mam pytanie. Mam. Masz 10 tysięcy? Dobra, jest 10 tysięcy kroków, możemy wracać, ale zanim wrócimy, mamy do Was pytanie, czy przypadkiem macie taki problem, tak jak u nas jest? Problem dla Ciebie? Czy to jest problem? Dobra, Tak to jak się... ja bym była dla Ciebie jakimś problemem. To zaraz się dowiemy, czy to jest problem. Słuchajcie, między nami jest 7 stopni różnicy. 12. Dobrze, to jest Twoja wersja, moja jest 7. To znaczy, że jak ja sobie ustawiam przykładowo temperaturę 18 albo 19 stopni, Adrianka musi mieć 26.
mówimy o spaniu przykładowo, jak wieczorem sobie kładziemy się spać. Ja mówię, zostawmy te 19 stopni, a Adrianka mówi 26, bo 19 Nie, to to jest jest zimno, nieprawda. Nie, bardzo to jest zimno, lodowato. Nie, to jest nieprawda. A jaka? Zawsze znowu kłamie. Dobrze, a jaką temperaturę ustawiamy, jak się kładziemy spać? Ale przepraszam, w twoim samochodzie bęku, Tak, sręku? w stręku, no. W bęku. On Ona się nie odpala. strasznie jest zła na bęka, strasznie jest zła na bęka, bo się Benek... Bo on powinien mnie słuchać, a nie No. dostosowywać się i dostrajać do ciebie. O właśnie, już wiecie dlaczego jest zła? Bo Benek jej nie słucha. Bo Benek, O. jak ja nastawię 22 stopnie, I go- to się nigdy nie włączy. Choćby było 18, 17 i nie wiadomo jak. O, i teraz jest taka sytuacja, że Adrianka włącza trumę przykładowo i w środku, słuchajcie, w środku mamy 22 stopnie, 22 stopnie. No ale Adrianka włącza trumę i nastawia na 24 i Benek się nie odpala. Ja wiem dlaczego się nie odpala, bo tam musi być 4 stopnie różnicy, O, żeby ja się to odpalił. Też wiem, tylko ty z uporem maniaka uważasz, że ty nie wiesz co się dzieje i mam tego nie włączać, bo on się też nie włączy. Bo on się Poza nie tym odpali. Zapomniałeś dodać, że ja, że tak powiem, mam swoją głowę obok wielkiej wyrwy, czytaj drzwi i to na mnie leci całe zimno. Aha, że ta wielka wyrwa drzwi. No. Ale uwaga, moja propozycja Mało jest tego... Jeszcze jest okno i to też na mnie wszystko dmucha. No i tak Nie u nas będziemy tak, się tak. zamieniać. No i właśnie zaproponowałem zamianę miejsc w łóżku. Ja będę spał koło tej wyrwy, mi będzie chłodek. Teraz słuchajcie, chłodek na mnie by walił, ona by miała Tomek, ciepełko. ty tak przynurzasz, Obo- weź już przestań. Dobra, no to nic. Pakujemy się i jedziemy. Tak zawsze jest. Przed zjazdem na Haunegaata. Słuchajcie, my już wyjeżdżamy z parkingu, jedziemy szybko na taką darmową miejscówkę tutaj. Ona jest w Trondheim, zresztą zaraz zobaczycie, można powiedzieć w parku. Ale gdybyście kiedyś chcieli tutaj przyjechać i nie chcieli, że tak powiem, płacić za parking w mieście, to piszcie przez Instagrama. Wyślę Wam pineskę, gdzie jest w centrum darmowy, duży parking. Zdziwicie się, można tam stać bez problemu. Stalibyśmy, ale dopiero teraz żeśmy się o nim dowiedzieli. Podczas spaceru go znaleźliśmy. Witajcie, witajcie. W ten piękny niedzielny poranek idziemy już do Benia i do Alesund. Żeśmy spali na miejscówce w Trondheim. Gdyby kogoś ta miejscówka interesowała, to piszcie przez Instagrama, to wyślę Wam pineskę. Ogólnie mega ciche miejsce nad wodą. My już jesteśmy w drodze. Nawigacja wyznaczona, słuchajcie, mamy 300 km pięknymi norweskimi drogami. No i sobie, że tak powiem, w trasie będziemy oglądać YouTube'ka, a nasza trasa będzie trwała 4 lub 5 godzin, zobaczymy, ale spróbujemy to zrobić za strzał. Drogi są kręte, cały czas kręte, widokowe, średnia prędkość przejazdu to jest między 50 a 60 na godzinę. Dojechaliśmy do przeprawy promowej. Ja już powiem tak, nie zliczę ile tych promów żeśmy tutaj zaliczyli, ale Norwegia to jest tak, droga polna, autostrada, tunele, 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 promy, 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 tunele, 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 aha i mosty, mosty, mosty. Do celu nam, czekajcie, do celu nam zostało 157 km, jeszcze 2,5 godzinki drogi, a my, jak widzicie, już teraz wjeżdżamy na przeprawę promową. Zaraz zobaczymy, jakie koszta tego będą. Myśmy z promu, jak widzieliście przed sekundą, zjechali, a jedynie właśnie zapomniałem dopowiedzieć, że prom kosztował 60 zł. Pan od razu nas kasuje, dlatego że my nie jesteśmy zapisani do tego systemu i nawet to tam pasowało, żeby od razu mnie kasowali. Przynajmniej znam ceny. Płynęliśmy pół godzinki, więc mieliśmy czas na szybkie śniadanko.
ale teraz tniemy do Alesund, chcemy zdążyć na kemping, licząc na to, że będzie wolne miejsce, ale będziemy tam wjeżdżać o 15, no więc wiecie, 15 to już jest grubo po wymianie turnusu, więc no zobaczymy. Słuchajcie, dotarliśmy już na miejsce, stoimy na parkingu, niestety camper park jest cały zajęty, tam na full, może wieczorem się coś zwolni. Na razie stanęliśmy sobie po prostu tutaj na miejscówkach dla samochodów osobowych. Mieliśmy małą sprzeczkę z Adrianką, czy ten znak oznacza zakaz zatrzymywania się kamperów. Adrianka mówi tak, a ja mówię, że można stawać. No i dlaczego tak mówię? No bo wszyscy, jak widzicie, tutaj w tym miejscu wszędzie stoją. Się wydaje, że z racji tego, że dzisiaj jest niedziela, to całkowicie to wszystko inaczej wygląda. Idziemy na centrum i pogadamy. To my już jesteśmy na głównym deptaku. Chyba tak mi się wydaje, że to jest główny deptak tego miasteczka. Okazuje się, że Alesund to nie jest takie małe miasteczko, tylko wbrew pozorom znowu duże, z bardzo ciekawą historią. No i znaleźliśmy mapkę, która nam podpowiedziała, jak chodzić po mieście. Na mapce jest narysowana trasa, więc fantastycznie, bo już nam, że tak powiem, jest raźniej i przynajmniej będziemy chodzić po tych takich ciekawszych miejscóweczkach. Wiecie, no jak jest pierwszy raz się w danym miejscu, no to człowiek błądzi, tak? No jest taki zdezorientowany i nie zawsze trafi w te fajniejsze atrakcje, tak? Jakby był tu jakiś tam przewodnik z nami, to od razu by prowadził tą ścieżką, a my musimy się sami domyślać. Ale a propos tego miasteczka Alesund, to z takich mega ciekawostek w tym mieście jest to, że to wyczytaliśmy, że to całe miasto w 1900 którymś tam roku, 900, czwartym, Adrianka tu podpowiada, bo też czytała, że ono się całe spaliło. 800 domów drewnianych spłonęło i teraz słuchajcie, co najlepsze, w styczniu spłonęło całe miasto. Ponoć zginęła tylko jedna osoba, ale całe miasto, 800 domów w styczniu spłonęło. Oczywiście tyle ludzi, tyle set tysięcy ludzi bez dachu nad głową w styczniu. No grubo, co? Tam widać te schody, które są na taras widokowy. No i, że tak powiem, już pod wieczór będziemy chcieli je zaatakować. Bardzo dużo miejsc widokowych jest w Alesund. Faktycznie jak my sobie tutaj cały czas spacerujemy i łazikujemy, szukając jakiegoś fajnego miejsca do posiedzenia, no bo gdzieś by to piwko gdzieś byśmy sobie dzisiaj chyba wypili, to jak zobaczcie, bardzo dużo takich fajnych miejsc jest. Teraz zakręci i tam, patrz. No chyba zakręci. No jest, ale trochę szybko idzie, powiem Ci, że trochę szybko idzie. O. To musi, ona jeszcze stoi po prawej stronie, przecież. A, dlatego jest przechylony. Boże, ja myślę, co on taki jest przechylony? A to chodziło, że ona tam stała na tamtej stronie. No powiem Ci, że na przechył jest, faktycznie. No i zaparkował. Na każdej kamienicy, którą po tym pożarze wybudowali, jest na samej górze napis. Tam widzicie 905 na przykład. I my tak chodzimy i czytamy, w którym zbudowali, ale wszystko jest zbudowane właśnie w tych latach. Bardzo dużo mają tu takich porozstawianych saunarium, tak? Bardzo, ale to w całej Norwegii na każdym kroku są takie saunaria. Zresztą ja Wam pokazywałem w Oslo, jak żeśmy byli. Tak? A teraz idziemy w tamtym właśnie kierunku na Latarenkę. To jest nasz następny punkt wycieczki. Stamtąd będziemy mieli kolejną panoramę.
Dotarliśmy do części, która nie spłonęła i jak zaraz sami zauważycie, ona się strasznie różni od tamtej, która spłonęła i na nowo wybudowali. Domy norweskie są mega charakterystyczne i jak tak się chwilę popędzie, to już się potem je na kilometr rozpoznaje. I właśnie całe centrum Ålesund, że tak powiem, jest typowo europejskie. Ten prom to się nie szczypie, płynie jak motorówka, ja wam powiem, a jest taki no niemały. Dotarliśmy już na ten kolejny fajny punkt widokowy. Teraz mi się wydaje, że jeszcze pochodzimy trochę po tej starówce i będziemy starać się wbić na tą górkę. Ale może poczekamy na takie jakieś złotą godzinę, zachód słońca, bo jest, powiem wam szczerze, no jest koło 19, a tu słońce smali jak szalone. Zobaczcie taką ciekawostkę. Ta latarenka jest hotelem. No, przed nami chyba będzie nie lada wyzwanie, bo my tak chodzimy trochę po tym miasteczku, a jeszcze ta górka na nas czeka. Tutaj, tu jest wejście, No, tu gdzie ci ludzie idą i No. ono jest wejście od miasta, bo myśmy weszli od tej strony, co było pomyłką. aha, ty mi tłumaczysz teraz. Dobrze. Okej. Jesteśmy w tym momencie w parku, bo z centrum postanowiliśmy zdobyć ten taras widokowy, który już wam pokazywało niejednokrotnie. Więc ten taki, jest taka ścieżka, która ma gdzieś chyba 400 schodów. Także można sobie zrobić pośladki, jak ktoś lubi. Więc będziemy robić pośladki. Idziemy. No i zaczęliśmy proces wspinaczki. Ponoć jest 400 z hakiem schodów. Liczymy. Idziemy już tam na górę. Mam policzone 161 schodów. Zobaczymy, czy Adrianka też tyle ma policzone. No, czy możesz już tam iść na ten taras widokowy? Dobra, teraz zobaczcie, tu jest taki wspaniały balkonik, na który nam się udało wyjść. No i teraz panoramka z tego balkoniku. Ålesund jak najbardziej tak. Warto być. My sobie tutaj na górze poczekamy, aż może się trochę ściemni i zobaczylibyśmy Ålesund w świetle. Można powiedzieć, że o godzinie 20 rampa jest pusta, nie ma nikogo. Po drodze jest cała masa takich ławeczek, w których można sobie usiąść i popodziwiać panoramę. Bardzo fajnie to wymyślili. No i mamy taką ławeczkę dla siebie, więc my sobie tutaj przycupniemy i odpoczniemy. No i słuchajcie, od tego balkoniku to tak naprawdę było jeszcze połowa drogi na sam szczyt. I tak wygląda właśnie sam szczyt, na którym Adrianka mówi, że nic nie widać. No, tu masz rację, że z tego szczytu niewiele widać. Ale po prostu go żeśmy zdobyli, bo tu jest oznaczenie. I teraz możemy się cofnąć na balkonik albo poszukać sobie punktów widokowych. Ale szczyt zaliczony. O, jakie tam są ławki! Idziemy na ten tarasik widokowy, który jest trochę niżej i ten tarasik chyba już będzie, że tak powiem, z widokiem. A muszę powiedzieć, że tutaj jest, jak widzicie z boku, cała grupa młodzieżowa sobie siedzi, biwakuje z takim widokiem. No już jest fajnie. Słońce nam... No dobra, już założyłaś? Dobrze. Słońce nam mega grzeje prosto w twarz, ale że tak powiem szczyt zdobyty. Ja wam powiem 1,7 km na piechotę od kempingu tutaj z plaży,
ale no tak nawet ostro pod górkę, więc zmachać się można. Spaliliśmy chyba jednego całego hamburgera, więc jutro znowu będziemy mogli... 256 kalorii. Dobra, 250 kalorii, ale jeszcze w dół drugie 250 kalorii, to jutro hamburgera będzie można wciąć. No i w sumie żeśmy skończyli na tym takim dziwnym tarasiku widokowym. Nie wiem co to jest, bo to jest taki kawał blachy, mega kawał blachy leży w tym miejscu z jakiegoś powodu. No ale jak sami widzicie, panorama jest przepiękna. Można powiedzieć, że tarasik jest cały. Dla nas nie ma nikogo. Tam jest jakaś norweska wycieczka szkolna. Sobie gdzieś tam kolacyjkę tu wcina. Młodzież mają przerwę. Nie wiem co oni tam robią. No a my tutaj poczekamy. Śledzia jedzą, tak? No, śledzia to ja jadłem. No i że tak powiem, koniec naszego spacerku. Wracamy. Jeszcze spróbujemy sobie popatrzeć przez ten punkt widokowy, ale ja Wam powiem, im, że tak powiem, zachód słońca zaczyna się robić, tym więcej ludzi zaczyna tutaj się spinać na tą górkę. Tak jakby oni przychodzili na zachód słońca, z tego wynika. No, Adrianka jest druga w kolejce do zdjęcia i zaraz będzie już w lepszym otoczeniu słonecznym. Dobra, startuje. Idzie się ustawiać, więc jest fotosesja start. Sorry. Teraz robię zdjęcie. Ok. Thank you. Ok. Anka teraz mi robi zdjęcie. Rzadko spotyka. Tak, że zrobiłaś już 3 okrążenia na moim telefonie. No i my sobie, słuchajcie, wychodzimy sobie na tę rampę. Proszę. Bardzo, zobaczcie. I bang. I jest. Panorama Allesund. Warto, naprawdę warto. My już schodzimy, więc widzimy się przy Benku. Można powiedzieć, że doszliśmy. No, tak wygląda godzina 22. Także no, nie wiem co... 21? Okej, Adrianka mnie poprawiła, jest 21. Widzę, że źle spojrzałem na zegarek, ale jest mój korektor. I teraz tak mi się wydaje, że sobie wyciągniemy jeszcze stoliczki z widokiem na Ocean Blue. Posiedzimy sobie i coś tam porobimy. Będzie wypoczynek po spacerku.